Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku robimy jeden krok do tyłu. Tak jak mówiłem, konstruktywna krytyka jest bardzo pożądana i widz zauważył, że te zabezpieczenie jest na napięcie AC, nie na napięcie DC. No i faktycznie to jest też AC. Mam kilka sztuk na DC. Wyglądają troszeczkę inaczej i są inne oznaczenia. Jest napisane DC 440V, więc też tak to zrobimy. Tylko że domówiłem sobie troszeczkę więcej tych zabezpieczeń. Raczej ja to będę używał jako rozłączniki, bo główne zabezpieczenia to są topiki. Topiki będą dobrane do prądu zabezpieczenia, tak jak powinno być, a te niby bezpieczniki będą tylko jako rozłączniki. Z góry przepraszam, zaś będzie troszeczkę pocyganione, czyli tego zostawię. Ta część będzie dla PV. Dlaczego dla PV? Bo... Dobra, przepraszam. Bo długo myślałem, bo chcę tylko jedną stronę wymienić. Dla DC zostawię dla bezpiecznika C. Dlaczego? Poprawna kolejność rozłączania regulatorów i tym podobnego sprzętu wygląda tak, że najpierw wyłączamy źródło PV, czyli regulator już nie ładuje, więc tutaj damy sobie DC, bo musimy rozłączać łuk, gasić łuk, który będzie miał około 150 V i kilka amperów, więc ten łuk będzie znaczący i te zabezpieczenie AC by sobie z tym nie poradziło. Tutaj od strony DC, później jak będziemy rozłączać, bo w tej kolejności powinno się robić najpierw PV, a później DC, które idzie już na cały układ, to tutaj będę gasił łuk, który będzie miał około 24, przyjmijmy do 30 V. Więc nawet nie aż takie tragiczne dla styków będzie te 24 V w DC jak te 150. 150 to by iskrzyło bardzo mocno, dlatego to podmieniam, więc to wyrzucam. Tutaj muszę sobie wziąć śrubokręcik, tylko jak zawsze wszystko sobie pochowałem. Aha, dobra. Czyli to nie jest, że one zostają, tylko trzeba naciągać. Dobra. Czyli tak. Stronę wysokiego napięcia będziemy mieli normalnie na DC, a stronę za regulatorem, bo mam instalację 24 V, będzie na... Chodź. Troszeczkę koślawe to jest. Z tego co patrzyłem, to te nowsze wersje troszeczkę inaczej już są zrobione. To też kupiłem kilka lat temu. Wiadomo, wszystko się rozwija. Produkt też prawdopodobnie poprawili. No bo montaż tego jest naprawdę na około troszkę. Dobra, róbmy to tak troszeczkę inaczej. No i dobra, teraz wiemy, że PV-kę będziemy mieli na prawidłowym zabezpieczeniu DC, przez co nie wypalimy styków i normalnie zgasimy łuk. Stronę za regulatorem 24 V. Te topiki zabezpieczają prądowo, to będzie dla mnie tylko jako rozłącznik, więc to na razie odkładamy, przyda się kiedyś indziej. I tak jak mówiłem, zamówiłem sobie zabezpieczenia, montaże jak do płotu. Widać, mam
cały kartonik. Mam nawet te mocowania do płotu, śrubki, nakrętki, te wszystkie inne gadżety i to mam w koszcie kilku sztuk. Mam cały worek tego, więc zaraz bierzemy sobie 2 sztuki i zaczniemy to sobie trasować. Więc zaraz lecimy z tematem. Dobrze. Narzędzia, ołówek do trasowania. I tak, mierzymy sobie, ile w przybliżeniu to ma. Mi wychodzi takie 43 mm. Więc 43 na 2 to jest 21,5 mm. Dlaczego sobie to zapisuję? Żebym później nie musiał za każdym razem wracać. I 21,5. Wiem, mógłbym sobie wziąć cyfrówkę, byłoby Wam wygodniej, ale jest jak jest. Nie każdy ma cyfrową suwmiarkę. I mamy roztrasowaną jedną linię. Mam nadzieję, że w miarę widać. Mamy jedną. Przeniesiemy sobie od razu na drugi. Tak nie powinno się trasować od suwmiarki, ale robimy na budżecie i półprofesjonalnie. Mamy tutaj takie 24,4, Przyjmijmy, że to jest 25. Żeby było nam łatwiej. 25 na 2 jest 17,5 mm. Zrobimy sobie 17. Dobrze patrzę, bo mi kamera troszkę przeszkadza. 17,5. Nie na tą kreskę patrzę. Niedobrze. Co ja tutaj policzyłem? 25,5 to jest 12,5. Widzicie? Matematyka w niedzielę 12,5. Jak to się mówi, śpiesz się powoli. Teraz sprawdzamy. Z jednej, z drugiej strony mamy to samo. Pasuje. I tak samo tu. No i mamy roztrasowane, gdzie ma być otwór. Bo chcemy sobie to później zamontować w ten sposób. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu dokładnie będą śrubki. Mam akurat tak to ucięte, że musiał najlepiej za pełne oczko łapać. Coś takiego. I tak to prawdopodobnie będzie później. Także jakbym kiedyś wymieniał szynę, to mi zawsze trafi w pełne oczka. Najlepiej na środku. Więc to mamy tak. Mamy roztrasowane. Zaraz, że mało widać, to ja jeszcze sobie zrobimy kółeczko. I zaraz bierzemy się za wiercenie. Narzędzia przygotowane. Potrzebujemy młotek. Coś do punktowania to mam, co jeszcze tata kiedyś zrobił. Taki rysik, czyli to jest jakiś węglik spiekany, jak widia z czegoś na mosiąc przylutowane, a to mam stary grot, dlatego widać, że tu jest grot, tu nawet chyba pisze pH2. No i co? Bierzemy się za trasowanie. Dajemy sobie tak, żeby było widać, gdzie jest środek. W montażu to na pewno przybliżę. I mamy ładnie napunktowane. Bierzemy kolejne, dlatego do punktowania dobrze mieć bardzo smukły czubek,
bardzo ostry, do punktowania, lekko. Do takiego mocnego punktowania, częstego, to lepiej mieć duży kąt, bo więcej wytrzyma to mechanicznie. Taka szpica się szybko, takie ostrze szybko się zużywa. Punktujemy sobie kolejny. Pyk. Widać, że to jest miękkie, bo się od razu dogięło. Później to będziemy musieli naprostować. Widzę, że uciekło trochę, ale to możemy poprawić w trakcie wiercenia. Teraz tak. Z racji, że moja wiertarka działa sobie na tym zasilaczu, będę musiał sobie tylko to ściszyć. Nie możemy słuchać sobie radia w trakcie. No, chodź. Tylko już ten potencjometr jest użyty i jak za szybko się kręci, to już nie łapie. Wyłączyliśmy sobie radio. Mamy moją poczciwą przeróbkę, czyli niklowo-kadmowy kabel PAK. Tak. Możemy sobie dać na wiercenie. I teraz lecimy małym wiertłem. Tu mamy piątkę. Czemu piątka? Bo tu jak mamy ostrość, jak mamy otwór, to widzicie, pasuje. Nie trzeba mierzyć, po prostu bierzemy część wiertła, wsadzamy, mamy mały luz, tak sobie to zostawimy. Bo będziemy na pewno dawali od dołu po prostu nakrętkę. Teraz mi troszeczkę wiertło ucieka. Czemu? Bo nie widzę, bo mi kamera przeszkadza, ale damy radę. Nawiert i patrzymy, jak chcemy mieć dokładnie, czy nawiert jest tam, gdzie chcemy. Dam sobie tutaj, bo mogę wjechać do tego. Nie wiem, jakie jest twarde mocowanie. No, elektronika i dziury się nie dodają. No i o to chodzi. I mam dziurę w stole. Dlatego lepiej na drewnie wiercić niż na czymś, co możemy zniszczyć. Drugi otworek. Tak samo sobie damy środeczek. Tak, wiertło kiedyś sam se ostrzyłem, dalej se ostrzę. Tu już wiemy mniej więcej jak trzyma. Troszeczkę muszę pociągnąć bardziej w tą stronę. Jak widać, troszeczkę mi uciekło, no ale też taki był mniej więcej zamiar. Jedynie ciężko mi się wierci troszkę, ale powinno być ok. Tak, mam tu imadło, wiercę bez, ale jak widać, jesteśmy w środku. I teraz już wiercimy większym wiertłem, piątką, ale to już sobie do imadła dam, bo to się będzie blokowało. Dlatego zawsze jak robicie pilota, to pilot najlepiej jakby był 2 albo 3 razy średnicą mniejszą niż właściwe wiertło. Czemu? Bo będziecie brali tylko tak, ostrość. Będziecie brali tylko końcem wiertła i wiertło będzie cierpiało, dlatego lepiej połową średnicy, przez co troszeczkę to idzie łatwiej. Wiemy mniej więcej jak to przechodzi. Damy sobie do imadełka. Jest zawsze bezpieczniej. I wiercę na sprzęgle. Tak, ktoś powie po co? Po to, żeby było bezpiecznie. I żeby w uchwycie się wiertło nie kręciło.
bo po to jest sprzęgło, żeby nie uszkadzać wiertła ani uchwytu. Damy sobie ciutkę więcej. Ciutkę więcej. O. Teraz jak mamy właśnie taką sytuację, że wiertło nie chce przejść, bo mamy dwa takie ząbki. Mamy sprzęgło na około 7. Robimy tak, duże obroty. I bardzo delikatnie wchodzimy, przez co udało się nam pozbyć tych zadziorów. Bierzemy sobie drugą sztukę. No i mamy wywiercone. Teraz taki jeden etap, który często ludzie pomijają, ale warto zrobić. Nie wiem, czy ono to klejone? Możliwe. Aha, głęboko sobie po prostu ustawiam nieraz, że coś nakleję. Teraz sobie ogradujemy. Można to zrobić bardziej profesjonalnie, ale mamy tylko 2 sztuki, więc ręcznie też idzie. O co chodzi? Nie mamy ostrych krawędzi, przez co sobie albo komuś nie zrobimy w przyszłości krzywdę. Więc raz. Dwa. Nie czuć ostrych krawędzi. No i mamy to. Pyk. Oczywiście od razu chowamy wiertło. Jeżeli stwierdzimy, że jest tępy, to od razu sobie odkładamy do ostrzenia. Ja nie muszę. Okay. Jeszcze sobie mniejsze średnice zawsze trzymam w mniejszym pudełku. Do PCB, czyli naprawdę małe średnice, większe średnice, duże średnice. Także idzie później szybko znaleźć. Ok, mamy to. Teraz potrzebujemy to założyć do tego. Co teraz potrzebujemy? Śrubek. Biorę się za szukanie śrubek. Przygotowane mam narzędzia, troszeczkę losowo, no ale trudno. Robimy z tego, co mamy pod ręką. Co teraz? To musimy sobie ściągnąć, niestety, bo musimy się tutaj dostać, a mam śrubki imbusowe M5, przez co będziemy mieli troszeczkę miejsca. 5 na 15 imbus. Więc tak, musimy sobie tym wszystkim zjechać. Z wszystkim albo nie wszystkim, albo przynajmniej zrobić sobie miejsce. No dobra, zjedziemy sobie z wszystkim. Żeby nie było. Od razu kontrola jakości. Czy mamy gdzieś jakieś ostre krawędzie? Palcem. Oczywiście ja to kiedyś gradowałem, ale tu czuję, że jeszcze jest ostra krawędź. Więc pauza. Magicznie mamy pilnik. Gradujemy. O co też chodzi z tym gradowaniem? Nie mamy ostrych krawędzi, więc jak będziemy robili z przewodami, to nie uszkodzimy izolacji. O to też nam chodzi. I teraz tak. Pakiet. Śrubka imbusowa, podkładka do środka. Mamy naszą podstawkę, podkładka. Mam taki miks, co jeszcze tata miał. Tego nie wygląda to tak super świeżo. I nakrętka z wkładką teflonową, samohamowne. Wstępnie sobie złapiemy. Ustawimy się w miarę na środku. Ale jeszcze
kawałeczek. Mniej więcej, żeby było do kąta. Czyli żeby tu było 90 stopni. To i tak się zweryfikuje, jak już będziemy to montować. Tu później będzie dojście, żeby wejść kluczem płaskim. Jedynie będzie problem, żeby przytrzymać tą śrubkę. Bo będziemy mieli to pod bezpiecznikiem. Więc możliwe, że lepiej by było mieć sześciokąt na sześciokąt. Tutaj wtedy możemy wsadzić sobie klucz i skręcić jedną i drugą stronę. Ale robimy z tym, co mamy. Dlatego warto sobie zaplanować części. Ja robię z tego, co mam. I tak będzie dużo lepiej to wykonane niż to, co miałem dotychczas. Ale warto sobie pomyśleć na przyszłość. Teraz jak będę miał szynę TH, szynę DIN, to na przyszłość, jak będę chciał coś wymienić, nie będzie problemu. Prawdopodobnie w następnym odcinku, z racji, że troszeczkę czasu na to zeszło, żeby tutaj to wszystko porobić. Nie chcę też przeciągać nie wiadomo jak długo odcinek. To po prostu w kolejnym odcinku będziemy to montować. Pokażę Wam mniej więcej, na czym moja instalacja stanęła. Ok. Nakręcimy sobie teraz. Nie za bardzo idzie, bo mam takie coś zamiast klucza płaskiego, bo wszystkie klucze płaskie ostatnio wyniosłem do garażu. No, biegam między garażem a laboratorium ze sprzętem. I ok. Teraz wiemy, że tu dajemy zabezpieczenia DC od strony PV. W sumie w taki sposób, że na wsuwanie będzie to lepiej. Ale i tak jest lepiej. Po prostu sobie wsuniemy. Czyli stronę PV mamy na właściwym bezpieczniku DC, żeby gasić łuk 110 V, 150 V, czy ile kto tam będzie miał w instalacji, lepiej gasić bezpiecznikiem DC. A bezpiecznikiem AC będziemy gasić niestety ...24 V, jedynie w swoją obronę. Jak już nie będziemy mieli ładowania, to tutaj ten prąd będzie naprawdę znikomy i napięcie też nie jest duże. Nie zmienia to faktu, że lepiej by było mieć obydwa bezpieczniki DC, bo mamy wszystko DC, ale niż mi przyjdą te bezpieczniki, bo już sobie pozamawiałem, to troszkę czasu minie, a chcę mieć ten etap z głowy z racji, że mam jeszcze więcej rzeczy do zrobienia, póki jest pogoda. Robię kilka rzeczy naraz. Nie wszystko kręcę, bo prace ogrodnicze raczej Was nie interesują, ale też takie mam teraz. No i teraz możemy sobie to zobaczyć, jak to będzie pasowało, jak sobie to ściśniemy. I tak to będziemy mieli mniej więcej zamontowane. I o to mi chodziło, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że tu trzeba sobie zostawić troszeczkę przewodu, żeby on się umiał ułożyć. Byłoby za mało, to by to było za sztywne, ten przewód by nie miał gdzie się wywinąć. Choć w przyszłości może być z tego problem, ale zobaczymy. Mamy zostawione więcej, więc będzie elastyczne. Więc w tym odcinku chyba tyle. Zrobiliśmy całą sobie przygotówkę do montażu i mamy przygotowane bezpieczniki do modernizacji. Z góry dziękuję, pozdrawiam widza, który zwrócił mi uwagę, że mam złe bezpieczniki. Bym o tym zapomniał. Więc konstruktywna krytyka zawsze mile widziana. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.